Nazywam się Irena Zajdel i witam Was na blogu Walent, który dotyczy kompleksowego urządzenia wnętrz. Dzisiaj będzie o remontach. Postanowiliśmy zrobić remont i co dalej? Remonty dzielą się na kompleksowe remonty, czyli remonty, które dotyczą wszystkich pomieszczeń, czyli całego naszego mieszkania czy domu. Może być remont częściowy, czyli remont, który dotyczy jednego pomieszczenia lub części pomieszczeń, na przykład samej łazienki, kuchni. I również często mylony remont z wykończeniem mieszkania, czyli mamy stan deweloperski i potocznie wykończenie mieszkania nazywamy remontem. Z jakim remontem mamy do czynienia na tym mieszkaniu? To jest akurat remont generalny całego mieszkania. To znaczy, że tutaj wymieniamy wszystko. Pełna wymiana instalacji elektrycznych, teleinformatycznej, wodka, również czyszczenie wszystkich ścian i kładzenie tynków od nowa. Jeśli mówimy o remoncie, można zrobić go szybko i tanio, ale niestety będzie to kosztem jakości. Jeśli chcemy to zrobić fachowo i szybko, oczywiście wszystko się da, ale niestety za odpowiednią cenę. A tak na dobrą sprawę, jak przy każdej pracy, nie ma tutaj pośpiechu. Każda praca wymaga odpowiedniej ilości czasu, odpowiedniego poświęcenia i odpowiedniego zaangażowania. Wyobraźmy sobie, że pracę, którą Wy wykonujecie, nagle ktoś każe Wam zrobić to taniej, a dodatkowo szybciej. Czy na pewno zrobicie to rzetelnie? Przede wszystkim zastanówmy się, co my chcemy zrobić. Czy my chcemy mieć zrobione mieszkanie od A do Z, czyli że dajemy mieszkanie takiej firmie, która nam zrobi i projekt, i dobierze wszystkie materiały, i zamówi te wszystkie materiały, będzie koordynować wszystkie ich dostawy, ale to jest szczegół. To oczywiście każdy z nas może zrobić sam. Kolejna rzecz, która jest przy takim remoncie, to jest samo wykonanie remontu. Czy chcemy na przykład nadzorować ten remont, jak to każdy mówi, siedzieć na budowie i spędzać dni i noce? Czy wolimy przychodzić na inwestycje na przykład raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie? Czy możemy spokojnie wyjechać podczas remontu na urlop? Są takie firmy. Chodzi o to, żeby taka firma wykonała taki remont od A do Z, od początku do końca. I czym to jest remont? Remont kompleksowy dla większości firm, dla większości z nas to są tylko prace remontowe albo wykończeniowe. Na szczęście dla niektórych firm to coś więcej. To połączenie remontu z wyborem materiałów, z koordynacją również z meblami, z zamówieniem sprzętów, z zorganizowaniem całego remontu tak, aby po zakończeniu można było spokojnie się wprowadzić i zacząć mieszkać. Ekipę przede wszystkim wybieramy mądrze. Kiedy wiemy już, co chcemy zrobić i w jaki sposób chcemy, żeby nasz remont generalny wyglądał, przypuśćmy, że chcemy firmę, która nam robi wszystko od A do Z. Jak ją wybieramy? Przede wszystkim sprawdzamy jej wiarygodność, czy firma istnieje, jak długo istnieje, sprawdzamy, jakimi realizacjami może się pochwalić. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na portfolio, gdzie również firma chwali się realizacjami. Odróżniamy realizację od fotorealistycznych wizualizacji. Papier przyjmie wszystko, więc patrzmy na realizację. Dość często spotykaną taką sprawdzającą formą danej firmy jest to, że można poprosić, żeby odwiedzić faktycznie realizowaną inwestycję danej firmy. Jeśli firma faktycznie robi od A do Z,
to zazwyczaj prowadzi kilka inwestycji naraz i na pewno będzie taka inwestycja, którą chętnie pokażą jedną czy drugą danemu klientowi. Co jest bardzo ważne, to sprawdźmy zapisy w umowie takiej firmy. Dość częste pułapki firm wykonawczych, które potem działają na niekorzyść klientów, to rozliczanie się za rzeczy dodatkowe, które nie są określone w żaden sposób. Na przykład określane są jako wynagrodzenie za robocze godziny bez podania ilości osób, które te robocze godziny będą robić, oraz podanie ceny jednostkowej za tą roboczą godzinę. Ja rozumiem, że wszystkie rzeczy to zależy, ale można jak najbardziej się zabezpieczyć za te rzeczy dodatkowe pod kątem finansowym. Chodzi o to, aby nasz remont, który kompleksowo może kosztować 100 tysięcy, 150 tysięcy, ja mówię tutaj o kosztach ogólnych z meblami, ze sprzętem, z wyposażeniem, żeby nie zostało takie zaskoczenie, żeby nie spotkało nas zaskoczenie rzędu 20, 30, a nawet 50 tysięcy dodatkowych kosztów, które firma, jak mówi, nie była w stanie przewidzieć. A więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje rady były dla Was pomocne. Do zobaczenia następnym razem.